Możecie sobie wyobrazić, jakie było nasze zdziwienie, gdy odnaleźliśmy te stare filmy nakręcone przez wujka Alberta na pustyni. Zdawało nam się, że wiemy już wszystko o tym szalonym poszukiwaczu przygód, o jego życiu we Francji, nieprawdopodobnych wynalazkach, ukrytym skarbie i wspaniałej podróży. Lecz kiedy mama powiedziała mi, że był rozbitkiem na bezludnej wyspie, no cóż, nigdy bym na to nie wpadł. Gdy wujek Albert opowiadał o swojej przygodzie, wszyscy słuchaliśmy urzeczeni. Spędził kilka lat na wyspie, łowiąc ryby i polując na dzikie zwierzęta, zupełnie jak Robinson Crusoe. Najbardziej fascynująca część historii dotyczyła dziwnej indyjskiej legendy i niesamowitego odkrycia, którego nie chciał nikomu wyjawić. Wszystko to z pewnością musi być opisane w jego sławnym albumie. Najwyraźniej właśnie na tej wyspie rozpoczął pisanie. Warto wejść na strych, żeby się rozejrzeć. Album musi mieścić w sobie tajemnice, których jeszcze nie odkryłem. Kiedy mówił o tej swojej odległej wyspie, wszyscy słuchali w wielkim skupieniu, żeby nie uronić nawet jednego słowa. Wyjaśnił nam różne praktyczne rzeczy, na przykład jak rozpalić ogień za pomocą łupy, jak spędzić bezpiecznie noc w lesie, czy upolować krokodyla. W czasie swego pobytu na wyspie oswoił papugę, którą na cześć sławnego poety nazwał Kiplingiem, mimo że to, czego ją nauczył, nie było wcale poetyckie. Lata na wyspie pozostawiły trwały ślad w psychice wujka Alberta. Czasem, gdy dzieciaki podkradały się, by połaskotać go podczas jego letnich drzemek, zaczynał mamrotać przez sen różne rzeczy. Na przykład: o nie, stary piracie, nie dostaniesz mojego drogocennego kamienia. Wiele mówił o piratach. Ich kryjówką była skalna czaszka. Najlepiej było się trzymać z dala od tego miejsca i nie prowokować ich. Ci goście pościekaliby cię na plasterki bez mrugnięcia okiem, lub gdybyś miał odrobinę szczęścia, zrzuciliby cię z klifu do morza. Jak dobrze wiecie, wujek Albert darzył namiętnym uczuciem wynalazki. Po rakiecie, jednoosobowej łodzi podwodnej, mówiącym robocie, wpadł na wspaniały pomysł stworzenia dziwnej maszyny latającej. Przez całe miesiące obserwował ptaki w locie. Czasem widywaliśmy go na polach, dziko wymachującego rękami w kierunku przylatujących wron. Następnie zamknął się w laboratorium. Gdy jego wynalazek został już ukończony, rozpoczął test. Starsze dzieci śmiały się. Prędzej świnie zaczną latać, niż zobaczymy, jak będzie w stanie oderwać się od ziemi. Według wujka Alberta to była tylko kwestia kilku poprawek. Nie zniechęcał się, po prostu pracował dalej. Kilka tygodni później całe miasteczko zebrało się, by zobaczyć, jak wykonuje skok z wielkiej skały. Eksperyment poszedł tak, jak można było tego oczekiwać. Wujek połamał sobie kilka kości i przysiągł, że już nigdy więcej nie będzie próbował latać. Wujek Albert często opowiadał o pewnej niewiarygodnej rzeczy, którą, jak twierdził, przywiózł z bezludnej wyspy. Mawiał, że przekracza ona możliwości ludzkiej wyobraźni. Ponieważ wszyscy w miasteczku dobrze znaliśmy wujka Alberta, nikt nie zwracał uwagi na jego gadanie. Twierdził, że jego odkrycie było warte więcej niż jakikolwiek inny skarb na świecie i że miało to związek z pierwotnymi mieszkańcami wyspy. Muszę przyznać, że wujek znał się na tym, wiedział wszystko, co tylko możliwe o mieszkańcach wyspy. Używał rysunków, by zobrazować dokładnie wszystkie ich zwyczaje i tradycje. Miał do nich wiele szacunku i godzinami studiował ich tajemnice. Wszystkie dzieci zastanawiały się, cóż to może być za niesamowity skarb, o którym mówił wujek Albert. Niektórzy sądzili, że to ogromny klejnot, inni, że to magiczna substancja. Jedno było pewne, biorąc pod uwagę wszystkie środki bezpieczeństwa powzięte przez wujka Alberta, to musiało być bardzo cenne. Pewnego dnia na strychu, tuż obok pokoju wujka Alberta, napotkałem dziwne zwierzę.
nie wyglądało na zbyt zdrowe. Weterynarz powiedział, że zwierzę powoli umiera. Jedynym sposobem na uzdrowienie było wysłanie go do jego ojczyzny. Wierzcie mi, zaangażowała się w to cała rodzina. Wsiedliśmy w samochód, następnie w samolot, a w końcu na statek, by dotrzeć na wyspę, gdzie mogliśmy go wypuścić na wolność. Później, gdy uważnie zbadałem album wujka Alberta, dowiedziałem się, jak dzikie zwierzę się tam znalazło. Cóż mogę powiedzieć, jeśli wierzy się w legendy, można pomylić jajo dinozaura z jajem kameleona. Jego prawdziwym skarbem było właśnie to jajo. Myślał o nim jak o czymś zupełnie niewiarygodnym. Reszta służyła zmyleniu uwagi. Jak mówi moja mama, czas mija, ale nie zawsze sprawia, że nasze marzenia stają się rzeczywistością. Mimo że wujek Albert pomylił się, zawsze będziemy go mile wspominać, tuląc do siebie drogocenny album.